Witam serdecznie. W dzisiejszym bardzo krótkim odcinku zajmiemy się kwestią rozwiązania dwóch problemów. Problem pierwszy dotyczy sytuacji, w której nasz projekt skompilowany do pliku wykonywalnego exe, kiedy go uruchamiamy, nie uruchamia się w zmaksymalizowanym oknie, ale w oknie pomniejszonym, tutaj nie wykorzystując w pełni parametrów naszej karty graficznej czy też monitora. To szczególnie było widoczne w starszych wersjach tej silnika Unreal Engine, natomiast też mam informację, że w tej najnowszej 5. wersji silnika Unreal Engine przy niektórych konfiguracjach kart graficznych również taka sytuacja może występować. I problem drugi występujący w przypadku, kiedy nasz level zawiera w sobie bardzo dużo asetów, jest bardzo rozbudowany, pojawi się informacja o tym, że streaming pool size, czyli ten bufor przeznaczony na alokację niejako pamięci pod określone tekstury, uległ przepełnieniu. I najprostszym rozwiązaniem, tak jakie jest stosowane w większości znanych mi projektów, polega na modyfikacji tej części startowej przy blueprincie głównego levelu, przy tym zdarzeniu właśnie Event Begin Play. Tam jest miejsce, żeby niejako te dwa problemy rozwiązać. Sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Już pokazuję, jak do tego tematu podejść. Otwórzmy ten blueprint naszego levelu. No i standardowo, jakie jest najwłaściwsze miejsce, żeby to zadanie zrealizować? Mi się wydaje, że ten ekran startowy gry, niech to będzie main menu, te główne menu, tam właśnie niejako, jeżeli ono oczywiście w formie oddzielnego levelu, to jest doskonałe miejsce, żeby parę tych węzłów rozwiązujących te dwa problemy umieścić. Po zdarzeniu Event Begin Play potrzebujemy tutaj metodę getSupported Full Screen Resolution, od razu jest podpowiedź. I teraz jak to będzie działało w praktyce? Otóż środowisko powinno niejako przeskanować, odwołać się do sterownika karty graficznej, która też ma informację o tej natywnej rozdzielczości obsługiwanej przez monitor. I tutaj potrzebujemy sobie niejako w całej tablicy uprzednio zdefiniowanych rozdzielczości wspieranych przez kartę graficzną i monitor wziąć tą ostatnią pozycję. Zadanie jest niezwykle proste. Skoro to jest ostatnia pozycja, to musimy się posłużyć tak zwanym ostatnim indeksem z tej pozycji wspieranych rozdzielczości. Tutaj oczywiście też musimy pobrać sobie, można się posłużyć kopią jakby całego zbioru danych z tej tablicy. Ostatnią pozycję w tym momencie umieśćmy właśnie jako te dane wynikowe. No i teraz w momencie, kiedy już pobraliśmy te informacje odnośnie najlepszej, optymalnej, wspieranej rozdzielczości, musimy do naszego silnika przesłać prośbę o wykonanie odpowiedniego polecenia konsolowego. I tutaj zaraz je zbudujemy, posługując się tak zwaną operacją konkatenacji, czyli sklejania ciągów znakowych. Tak by to się w programowaniu nazywało. Tak więc zbudujmy tę komendę, przekazując uprzednio pobrane parametry określające tą najlepszą natywną rozdzielczość. Skoro będziemy sklejali, proszę bardzo, tutaj ta funkcja to jest append. Dodajmy parę jeszcze elementów, które będą nam potrzebne. I teraz taka jedna uwaga, ponieważ Państwo niejako tak szybko wpisując te komendy mogą zapomnieć o spacji, natomiast chociażby w tym pierwszym przypadku, w tej pierwszej linijce to jest skrót od Set Resolution, czyli ustaw rozdzielczość i tutaj proszę Państwa jest spacja, ponieważ to jest polecenie i po spacji przekazujemy parametry, musi być spacja, jeżeli tej spacji nie będzie, to działać również nie ma prawa. No i rozdzielczość podawaną w konwencji X i Y. Całość musimy jeszcze rozbić na liczby integer. Tak żeby to było bardziej widoczne. Tutaj w tej konwencji będzie to parametr x. Zgodnie z poleceniem tu jeszcze musimy tą współrzędną F deklarować.
Dobrze, polecenie jest budowane, w tym przypadku jeszcze skompilujmy. Błędu żadnego nie ma. I druga kwestia, o której mówiłem, to jest właśnie ustawienie właściwego rozmiaru bufora dla lokacji tej pamięci, dla naszych tekstur. Tutaj oczywiście jest to ustawienie dla silnika, ale również z tego poziomu taką komendę możemy przesłać, tak żeby te błędy się nie pojawiały w edytorze, jeżeli tutaj po uruchomieniu. To jest zresztą operacja jednorazowa, silnik też dynamicznie pewne elementy dostosowuje, tu chociażby kwestia rozmiaru tego bufora. Jeżeli zrobimy to w tej pozycji, to oczywiście taki komunikat w grze, jeżeli komunikaty są włączone, również nie będzie widoczny, więc warto to zrobić również właśnie w tym miejscu, to też wynika z moich doświadczeń. I tutaj potrzebujemy przesłać polecenie, czyli znów execute console command. Tym poleceniem jest po polsku, czytając R streaming full size, tu jest kropka, przepraszam, i ustawmy tą wartość na 3000, czyli 3 GB danych i właśnie taki rozmiar teraz będzie alokowany dla potrzeb naszych tekstur w danym konkretnym levelu. Dobrze, dwa problemy zostały rozwiązane. Tutaj jestem pewny, że po takiej modyfikacji tego blueprintu startowego danego levelu z tymi problemami, o których mówiłem na samym początku, Państwo już problemów mieć nie będą. Dziękuję bardzo i w razie wątpliwości proszę śmiało komentować. Czekam na ewentualne komentarze. Dziękuję.